Do nagrania tego filmu podchodziłem jak do jeża. Pomimo, że mieszkam 1,5 kilometra od tego miejsca, nie sądziłem, że kiedyś zrobię o nim film. Jeżdżąc tu wielokrotnie rowerem, wiedziałem, że jest to miejsce wyjątkowe. Jednak dopiero niedawno obiło mi się o uszy, że z kilku powodów zostało ono wpisane na Światową Listę UNESCO. Czy wiecie, że po głównych ulicach tego ponad 100-hektarowego lasu można przemieszczać się samochodem? Jest to również popularny szlak dla rowerzystów i biegaczy, których tu nie brakuje. Wszyscy korzystający z tego, nazwijmy to, parku, okazują należny temu miejscu szacunek. Dlaczego tak się dzieje i na ile innym jest ten cmentarny las od tych, które znamy? Cmentarz położony jest w dzielnicy Gamla Enskede w Sztokholmie. Jest to drugi pod względem wielkości cmentarz w Szwecji, mający 102 hektary powierzchni i mieszczący około 100 000 grobów. Jak to na miejsce pamięci przystało, las ma też swoją ciekawą historię. Decyzję o budowie cmentarza Rada Miejska Sztokholmu podjęła krótko przed wybuchem II wojny światowej. Ogłoszony konkurs na projekt cmentarza wygrali Szwedzi Asplund i Leverentz. Cmentarz powstał w latach 1917-1920. Krajobraz architektoniczny cmentarza został zintegrowany z naturą. Las, w którym położony jest cmentarz, został potraktowany jako pełen godności gaj zmarłych. W 1920 roku zbudowano według projektu Asplunda kaplicę cmentarną. Ma ona 4-spadowy dach kryty gontem i otwarty przedsionek. W 1925 roku Leverentz dodał do użytku drugą kaplicę zbudowaną w kształcie sześcianu z wolno stojącym przedsionkiem z kolumnami. Zbliżamy się do wyjątkowego miejsca. Znajduje się tu grób Grety Louisy Gustafsson. Ten leśny cmentarz jest dostosowany do rzeźby terenu, a kwatery grobowe różnią się między sobą, jeśli chodzi o wygląd i wysokość. Teren cmentarza przecinają drogi i ścieżki. Kremacja natomiast umożliwiła gęstsze usytuowanie grobów, dzięki czemu widać różnicę między starszymi a nowszymi kwaterami. Te ostatnie zostały zdominowane przez beznadziejne rzędy niemal identycznych kamiennych grobów. W katolickiej części cmentarza widać tą różnicę. Jest tu wiele polskich grobów. Ukoronowaniem architektury cmentarnej jest leśne krematorium.
Do krematorium zbudowanego w latach 1937-1940 dobudowano 3 kolejne kaplice. Hala monumentalna to nic innego jak kaplica wiary, nadziei i Świętego Krzyża. Jej forma jest surowa i oznacza się prostotą elegancji, a minimalistyczna architektura nosi cechy modernizmu. Ciekawostką jest fakt, że zamysłem obu architektów było zaznaczenie miejsc pochówku zwykłymi drewnianymi krzyżami, które z biegiem czasu miały ulec naturalnemu zniszczeniu. Potężny granitowy krzyż na pochyłym trawniku przed kaplicą zaprojektował Asplund. Na jego budowę anonimowy darczyńca ofiarował 100 000 koron. Almhöiden, wiązowe wzgórze, to nazwa porośniętego wiązami pagórka. Wzgórze nosi również nazwę Gaj Medytacji. Według projektu Asplunda zbudowano budynek usługowy nazwany budynkiem gospodarczym. Jest to pawilon Talum. Znajduje się w nim stała ekspozycja poświęcona założeniu cmentarnemu i postaciom obu jego projektantów. To, co wyróżnia to miejsce od innych, to fakt, że architekci kompleksowo zaprojektowali całość założenia, począwszy od krajobrazu, a skończywszy na drobnych detalach, np. lampy. Skok Kirkogården został ukończony w 1940 roku jako harmonijna jedność natury i architektury. Cmentarzem zarządza administracja centralna gminy Sztokholm. W okresie letnim oferuje się wycieczki z przewodnikiem po cmentarzu organizowane przy współudziale Muzeum Miejskiego Sztokholmu. Okalający skok Kirkogården mur został zbudowany w większej części w ramach robót publicznych w latach 1923-32, w czasach dużego bezrobocia. Długi na 3600 metrów mur został później przedłużony o około 400 metrów i ma dzisiaj 4000 metrów. Dla porównania, mur okalający Watykan ma 3200 metrów długości. Materiał, z którego zbudowano mur, pochodzi głównie ze skał znajdujących się w obrębie cmentarza. Na koniec chciałem zaprosić Was wszystkich na inne filmy na moim kanale. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku. Dziękuję za oglądanie.